nowej czapki. Już coś będę miał, to ci dam, zobaczę. Akcja, obligacja. Projekt Backwind numer 2. Właściwie to numer 3, a w moim przypadku to numer 4, bo 4 razy próbuję już dostać się na tą górę. Nie, na górze jestem pierwszy. Nie, drugi. Tylko w taką pogodę jestem pierwszy. Nie, trzeci teraz będzie. Tam byłem faktycznie. Nie wiem, jest wiecznie, ale jest może akcja taka, że uda się wejść. Nie, na pewno się uda. Przepiękne widoki na Kamdery. Tam. A sytuacja wygląda tak, więc jesteśmy tutaj. Tutaj. Wchodzimy tym grzbietem, wchodzimy na Tonegli, zwana także Backwindem. Tak więc górka, którą chciałem zobaczyć ostatnio będąc tutaj na Skarze, a dzisiaj wchodzimy tutaj. Pogoda wygląda obiecująco, tak więc wydaje mi się, że to się uda. Dzisiaj nie jestem sam, podróżuję z dobrym przyjacielem Tomaszem. No to już taki plan, tak więc ty znasz tą górę wiele bardziej ode mnie. Tak więc co jest w planie? W planie jest podążać w górę, tam trochę rzeka będzie taka płynąć. Tylko nie idziemy korytem, bo tam może być mokro, bokiem. Bogiem znaczy się. Bogiem, ale nie tak głęboko, bo tam będzie bok. 3 razy tu wchodziłem na tą górę, 3 razy tak zmokłem, że Raz miałem rekomendowałem. przyjemność z tobą zmoknąć. No. Tutaj jest gdzieś wejście na szlak. Kojarzę, gdzieś tam. Tutaj to jest. Dzięki temu, że mamy Tomasza na pokładzie dzisiaj, to Tomasz powie nam parę ciekawostek. Co się dzieje tam, Tomasz, na dole? Tam jest... To powiedz, co tam jest. To jest stacja przepompowa, to jest elektrownia, jedna z wielu w Irlandii, wybudowana w 1968. To różnica, deniwelacja między jeziorem a górą jest 200 ileś metrów. 6 godzin im zajmuje przepompowanie całej wody w górę. Tak tyle czasu potrzeba, żeby wciągnąć tą górę, wodę na górę i ona jest podczas szczytu puszczana, także turbiny napędzają i generują więcej energii, a w nocy pompowana do góry. Tam też znajduje się stacja telekomunikacyjna GSM. Tak zwane 5G, od którego krowy przestają nosić Tak. jajka i które dawać mleko. Dokładnie to samo. Z takich ciekawostek to jeszcze co wiem, że około 16 metrów poniżej tafli Górnego Jeziora znajdują się jaskinie, w których jest cały ten sprzęt, cała automatyka. Sztolnie jakieś Automatyka. wydobyte. To była następna inwestycja po Alanda Crusha w Irlandii. W Irlandii jeszcze jest kilka takich inwestycji. Idziemy w górę. Dobra, my z Wona Ruszamy. dosyć dzisiaj leniwa taka wyprawa i spokojna. Raz, że wiatr jest, ale minimalny, że jest taki w miarę porządku. Co jest cudem, nie ma dzisiaj na tyle chmur, czyli szczyty nie są pokryte, tak więc jest duża szansa, że zobaczymy właśnie tą piękną naszą górkę Tonegli, Trzeci raz. Backwind. Trzecia próba, moja jest trzecia próba, żeby Moja tutaj dojść. trzecia i jeszcze nie było spokojnej góry. No, tak więc przepiękne widoki za nami. Na jednym z dolinek. Jest szansa, że zobaczymy dzisiaj jezioro w kształcie serca. Tak, i właśnie starałem się zapamiętać, jak się nazywa to jezioro i wypadło. Dobra, widzimy się gdzieś po drodze, a na razie to fajny widok, już nie będę tutaj używał kolokwialnych wyrażeń. Dajemy radę. Dobra, do zobaczenia wyżej. No, powolutku się wspinamy, a nie umieszkam co jakiś czas się włączyć i pokazać, bo coś widoczki to się dzieje, bo z każdym metrem perspektywa się zmienia i widoki są coraz bardziej, o, na przykład takie. Mam nadzieję, że nie zahaczą samochodu, Tomek. No, tak a propos kulturalnych Irlandczyków i
niesłychanie spokojnych ludzi. Dobra, a my powoli podążamy na górę. Prawdopodobnie dopiero włączymy się gdzieś około szczytu, bo tak myślę, że na razie to widoczki się powtarzają, chociaż są urokliwe. Jakieś dziwne formacje skalne, malutkie, posypane. No my powoli sobie właśnie ku zachodu słońca, praktycznie rzecz biorąc, zdobywamy Tonegli, zwany także backwindem, czyli bocznym wiatrem, co się zgadza, bo zawsze tutaj wieje, chociaż dzisiaj jest fenomenalna pogoda na taką wycieczkę. Przecudowne, przepiękne widoki. No jest czym oko cieszyć. Jest bomba, jest bomba. Dobra, do zobaczenia na samiuśkim szczycie. Przypomnę, 817 metrów. Nie jest wielka góra, ale mimo wszystko góruje tutaj nad wszystkimi szczytami. Dobra, do zobaczenia. No, hula hop. Jesteśmy. Zdobyliśmy. Pozdrawiamy. Pierwszy raz coś widać. Robota zrobiona. Znaczy cieszymy się z tego, że jest pogoda, że zrobiliśmy to w trakcie dobrej pogody, a nie cieszymy się, że to jakieś wyzwanie jest wielkie osiągnięte. Jak zwykle Kamyk ciężko będzie. dostarczony. Widoki dzisiaj przepiękne mamy. Mamy Kipior, mamy Lugnaquille, Olakivon, czy jakoś tak. Blackhill. W takim układzie. Ha! Udało się. Przepiękne widoki i to zachodzące słońce. Ha! Pięknie jest zajebiście. Mówiąc kolokwialnie. Super. Dobra, czatujemy z Tomkiem na zachód słońca. Tomek tutaj się czatuje właśnie, pozycję sobie obrał strategiczną. A ja tymczasem
przejdę się do granic jeziora, na szczyt, gdzieś jest, tam chyba jest, a przed nami, co się dzieje, to jest będzie spektakularny zachód słońca. Tam jest szczyt, to na Glibakuin 817, ale jest zimno! Zimno się zrobiło. Powiem, że widoki dzisiaj spektakularne. Ogólnie wyprawa dzisiaj jest kompletnie, totalnie refleksyjna, szybka i błyskawiczna. Tak więc będzie to bardzo króciutki film, ale z racji tego, że miałem okazję i podjechałem z Tomaszem tutaj, tak więc ominęła mnie jazda 3-godzinna na rowerze, tak więc są tego plusy. Przepiękny zachód słońca tam. Czy to widać, czy nie widać? Przepięknie się zaczynają pochłaniać, właściwie szczyty zaczynają być pochłaniane przez resztki światła i wytwarza się na charakterystyczny, ja to nie wiem jak to nazywać, półcień. I każda kolejna góra, każdy kolejny szczyt wygląda na bledszy, no, wygląda to fascynująco. A ja mam nadzieję, że zbliżam się w odpowiednim kierunku w stronę jeziora. Dobra. Widzimy się, mam nadzieję, jak dojdę do jeziora. A póki co to na razie, heja. Światło powoli zmienia się, ma barwę fioletowatą, purpurową powiedziałbym wręcz. A my coraz bliżej do krawędzi, mam nadzieję przynajmniej, że do krawędzi jeziora. O, jest! Już powoli zaczyna mienić się jeziorko. Fenomenalny wyrys. Przepiękne. To jest, ja nazwałbym je jeziorkiem walentynkowym. Z tego względu, że ma charakterystyczny kształt serca. O, niesamowity klif tutaj jest, tego nie widać. Ale urwisko w dół to jest no ładnych kilkadziesiąt metrów. Powiedziałbym, że zbliżać się może to nawet mniej więcej do wysokości 50-100 metrów, więc nie będę za bardzo zbliżać się do krawędzi. No jest niesamowite, że no nie jestem w stanie pokazać jaka jest perspektywa. To jezioro jest, powiedziałbym, prawdopodobnie 100 metrów szerokości, to ma co najmniej. Wygląda to naprawdę niesamowicie. Ja nie wiem, może postaram się przejść bardziej w tamtym kierunku. Tam jest ciekawy klif, może stamtąd będzie coś ciekawie widać. Ale powiem szczerze, że chciałem zobaczyć to miejsce z tej strony, bo robi wrażenie. Dobra, to włączę się prawdopodobnie po drugiej stronie, na drugiej stronie klifu, żebyśmy mogli zobaczyć to jezioro z troszkę innej perspektywy. Jest czarujące i malownicze, no trzeba powiedzieć, że jednak to jest jedno z takich miejsc dosyć charakterystycznych w górach Wicklow. To wygląda jak w Tatrach. Jest niesamowite, jak właśnie mówiłem Tomkowi, że według moim skromnym zdaniem, moją opinią jest taką, że wydaje mi się, że to jest jedno z najbardziej fascynujących i pięknych miejsc Wicklow. Jak dla mnie to miejsce tam w dole jest niesamowicie pięknie. I to słońce zachodzące za mną. Powiem, że po ostatniej wyprawie na Loch Tay wydawało mi się, że to jest jedno z dosyć wyjątkowych miejsc i jest.
ale to co widać tam na dole, to jest jednak, powiedziałbym, że o jedną klasę, jedną półkę wyżej. Dobra, może uda mi się dojść na klif i wtedy pokażę ostatnie kilka ujęć właśnie z innej perspektywy tamtego miejsca. Tutaj po drodze, zanim dojdziemy na krawędź klifu, jest dosyć charakterystyczne miejsce. Nie wiem jak to stare jest, może to jest coś nowego, ale nazywa się to chyba Standing Stone, czy jakoś tak. A wygląda jakby to sobie ktoś postawił tak dla zabawy. To miejsce tutaj. Ładnie lśni się ta mika w tym zachodzącym słońcu. Robi wrażenie. O, przepięknie jest. Jestem ogromnie szczęśliwy, nie? To są jedne z takich momentów, które człowiek kompletnie nie planował, bo dzisiaj to w ogóle nie jest planowane. Jak większość moich wypraw nie jest planowana, ewentualnie jest planowana w dzień z wyprzedzeniem jednodniowym, to dzisiaj jest właśnie jeden z takich szczególnych i wyjątkowych dni, magicznych. Może to miejsce jest postawione, nie wiem, miesiąc temu, może rok, może dwa, nieważne, może 10 000 lat temu, ale powoduje to jakiś taki swego rodzaju zachwyt w duszy. No jest to no, bez wątpienia urokliwe miejsce. I każdy zakamarek tej góry jest wyjątkowy i specjalny, mi się wydaje. Chodzimy powoli do krawędzi. A nie, jest fenomenalnie tutaj. Jest po prostu niesamowicie. I te światło zachodzące to jest taka nagroda za wszystko. Przepięknie. Wiem, może za dużo tych emocji, ale tam widać skar, na którym byłem ostatnio. Mi się wydaje, przynajmniej tak, to jest skar. Wydaje się tak daleko. Dobra, to na tyle, nie będę ściemniał więcej, bo powoli światło zachodzi, coraz mniej światła. Zostanę sobie tutaj chwilę sam, pocieszę się tymi krajobrazami, nacieszę duszę, nacieszę umysł. A dzięki jeszcze raz za bycie ze mną i pozdrawiam wszystkich i do zobaczenia na kolejnej wyprawie, która mam nadzieję będzie szybko. Dobra, to było na tyle. Czuwaj. Jedną rzecz trzeba uważać. Trzeba na całym starcie, jak schodzisz z góry, określić jacy którędy. Na szczycie jest to płasko. No właśnie, to jest jedna z takich rzeczy, na które ostatnio nie zwróciliśmy uwagi. Tak. I Ale Jacek tak, szedł poszedł kompletnie w tam, drugą tak. stronę. Ale jest jedna rzecz, którą mamy teraz. Mamy wizurę. Widzimy, co się dzieje. Pokaż tam, widzą. Teraz ja wiem, że ten zbiornik tam jest. My stamtąd przyszliśmy. Widzicie tą drogę? No i to jest Tam właśnie się kierujemy. Po prostu to jest ważna rzecz. U góry kilka jest właśnie płasko. takich typów od starego wyjadacza górskiego Gór Wicklow. Warto słuchać mądrych ludzi. Stary to nie ma wieku. Jedynie wiekiem. Dobra, to dzięki jeszcze raz za to, że byliście z nami na tej ekspresowej wyprawie. Tomasz, dzięki za Dzięki. zabranie mnie. Ja również za zabranie mnie. Do Dobra, no. zobaczenia. No właśnie, co zostało więcej, pożegnać się i miejmy nadzieję, że zobaczymy się szybko. Dobra, no to czuwaj. Bye. Do zobaczenia na następnej wyprawie. Heja.